Günaydın, dzień dobry. Zobaczcie, jaki nas widok dzisiaj przywitał. Mamy śnieg na szczytach gór. Ale to pięknie wygląda. I stąd dzisiaj, na dzień dobry, mam dla Was ciekawostkę. Dlaczego mamy już śnieg, skoro mieszkamy w Turcji i jest dopiero październik? Dlatego, że mieszkamy bardzo wysoko w górach. Jezioro Van i cała okolica, więc również Ercisz, są położone na wysokości 1640 metrów nad poziomem morza. A nasze osiedle jest wybudowane jeszcze wyżej w górach. Myślę, że tutaj będzie ponad 1800 metrów. No a te góry, które widzimy z okna, są jeszcze wyższe. Stąd właśnie śnieg na ich szczytach. Myślę, że gdybym miała to jakoś porównać, to mniej więcej by to było tak, jakby nasze osiedle wybudowali na Kasprowym Wierchu. Ja wiem, że jak się patrzy przez okno, to te góry nie wydają się aż tak wysokie, no ale to dlatego, że mamy oszukany punkt odniesienia. Dlatego, że cały ten teren jest położony wysoko, a nie na poziomie 0. I szczególnie taka iluzja, że to wszystko jest dosyć nisko, jest jak się spaceruje nad brzegiem jeziora. Bo to jezioro wygląda jak morze, więc jak na nie patrzymy, no to od razu automatycznie w głowie myślimy, że tafla wody jest na poziomie 0 metrów. No a tak nie jest. Ale wspomnę Wam jeszcze o tym i pokażę dokładnie, jak to wygląda, jak wybierzemy się nad jezioro na spacer. Bo wychodzimy, dlatego jestem ogarnięta. Ruszamy najpierw do miasta i zabieramy Was ze sobą, bo jest w mieście coś ciekawego do pokazania Wam. Raz w roku przyjeżdża do nas bazar. Znaczy, taki normalny bazar mamy tutaj co tydzień, ale ten bazar jest wyjątkowy, dlatego że są na nim produkty regionalne z całej Turcji. I coś takiego właśnie przyjeżdża do nas raz w roku. Teraz właśnie ten bazar mamy w mieście, więc jedziemy tam zobaczyć, co jest ciekawego i zabieramy Was ze sobą. Także nie przedłużam, już ruszamy. Piękną pogodę mamy, słonecznie. I jak jesiennie już, jakie kolory. Ale jeszcze się nie przywitaliśmy po ludzku. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku i ja. I Nuri, oczywiście. Albo odwrotnie. Merhaba, tutaj Nuri z kanału Kawa po turecku i ja, oczywiście. Za kamerą. Jedziemy. No i jesteśmy. Tutaj różnego rodzaju orzeszki na wagę i suszone owoce, morele, kirezy, górskie wiśnie, nie mam pojęcia, sprawdzę po polsku co to. Tutaj ananas, pomelo, mus, żurawina. Tutaj takie rodzynki. Śliwki. Leblebi. O, bardzo fajne na przekąskę. Polecam. O, dud. To jest morwa. Suszona morwa biała. Pestki dyni. Orzechy. Alıyoruz. Bekliyoruz. Sonra buradan geliyor. Tamam. Tutaj pekmez, czyli melasa. I tutaj właśnie ta pasta sezamowa, tahin. Ha bak bu kara Haslığa, yorgunluğa, karaciğere.
Karaciğer Sen de ne? Sulandır meyvesi yap. Yoğurda katmayı yoğurt yap. Nasıl? Karaciğer da iyi geliyor. Gelin Bunu kesin alalım. Bu ne kadar? Abi 100, 200, 300. Şuraya ikram edeyim. Dobre. To jest syrop z czarnej morwy. Kupujemy. Tutaj właśnie różne syropy. Tutaj jest ten z czarnej morwy. Tutaj jeszcze jagodowy. Taki niebieski. Kızılcık. To jest chyba żurawina. I z granata. A tutaj różnego rodzaju kawę. Dibek, menengic. O kawach i o tym, jak się je parzy, mam filmik na tym kanale. Podlinkuję wam. Sobie zobaczycie. O, herbatka zimowa. Chodź, bulduk. A tutaj różnego rodzaju czekoladki. Jakie ładne. Okej, a tutaj co mamy? Tutaj zobaczcie, znowu suszona biała morwa. Różne suszone owoce. Tutaj papryka. Tutaj robiony ręcznie makaron. A to salcza, czyli pasta paprykowa i pomidorowa. Wszystko robione ręcznie. Domowe. Ev yapımı pulverimiz, kekiğimiz var. Tamam. Yüzüklerim vardı, onlar hiç kalmadı. Tutaj oliwa, też robiona w domu. Buyurun kullanın, bir sıkıntı çıkarsa mal bana geçti. Yok zaten Alalım bunu. Bunu alalım, bayağı tamam. ayırdım. Evet. Bayağı. Tamamdır. Bir de Tamam. hocamız şey demişti, şu baloncuk olduğu zaman bidonda da şey, gerçek Evet, zeytinyağı altında olur. tortu olduğunda da zaten şey oradan anlaşılıyor. Tamamdır. Hatay mı demiştin ama? Hatay. Tamam. Hatay soğuk su. Teşekkür ederiz. Pekmez çeşitlerimiz var. A tutaj krem z orzechów laskowych i ciasteczek. Ciekawe. Bunlar zeytinler. I oliwki. I jeszcze więcej oliwy robionej domowo. Zobaczcie, a tutaj lokum, czy też Turkish Delight, tak to znacie. Tutaj jeszcze jakieś różne inne. Tutaj mamy z Afyon sucuk, czyli wołowa ostra kiełbasa turecka. I manty, czyli tureckie pierożki z nadzieniem mięsnym. Tak, z nadzieniem z mięsa mielonego wołowego. Benden alayım. Dobry. Tutaj mamy syrop z granata. A to chipsy z tarhany. Z Marasz. Naturalne chipsy. Tutaj zobaczcie, przeróżne przyprawy. Kekik, tutaj ostra papryka w płatkach różna. Sumak, przyprawa do cebuli. Zobaczcie. Cała masa tego. Liście laurowe. Hibiskus. O, a tutaj rejhani, czyli czerwona bazylia. Z tego się robi szerbet. Cynamon. Tutaj miód. Zobaczcie. Razem z płatami. Şöyle. Ay maşallah subhanallah. Karadeniz. Ha, ablam tam reklamcı vallahi. Allah. A tutaj naturalne słodycze zgumysiane. Nazywają się pestil. Z różnych owoców. Tu na przykład ze śliwek. Tutaj z orzeszkami.
Całe tabliczki. Tutaj też z orzeszkami. A tutaj coś ciekawego. A tutaj też sujuk, ale tym razem nie kiełbasa wołowa, a kiełbasa robiona z suszonych owoców i orzeszków. To jest deser, naturalny deser. Güzel. Alalım mı? Alalım belki biraz. Tutaj znowu naturalne słodycze robione z owoców suszonych i orzeszków. A tutaj mamy naturalny krem z migdałów z cukrem i bez cukru. Jak to wygląda? Tutaj mamy hałwę na wagę. Zobaczcie. Polonia. Zobaczcie, tutaj coś ciekawego. Ser z koni, ale on jest zapakowany do skóry z kozy albo owcy i w taki sposób dojrzewa przez 12 miesięcy. A tutaj eski kasiar, czyli ser długo dojrzewający z taką skórką. I różne sery. Kolot, peynir, z tego się robi najpopularniejsze danie nad Morzem Czarnym. Taki ciągnący ser, pokazywałam wam. Podlinkuję wam film. A tutaj masło. I też tak, na wagę. Zobaczcie, jakie ogromne bochne chleba. Kaç kilo bir tane? 3,5-4. Jeden bochen ma 3,5-4 kilo. Wow. No, troszkę rzeczy kupiliśmy. Mamy jedzonko i przyjechaliśmy nad jezioro zjeść sobie obiad z takim widokiem. Mamy oczywiście nasze ulubione tureckie danie lahmacun, czyli taka powiedzmy turecka pizza, chrupkie ciasto i mięso wołowe mielone z warzywkami. I do tego jakieś tam dodatki ayran, zaraz wam pokażę. I tutaj mamy do picia ayrany, jakieś różne przystawki. Tutaj jakaś cebula w sosie, cebula z przyprawą i sałatka warzywna. I tak twoja głowa jest. Twoja też. Smacznego. Smacznego. I zobaczcie, teraz właśnie tutaj dobrze będzie widać to, o czym mówiłam w domu. Jesteśmy nad jeziorem i widzicie w tle góry, które wyglądają na dość niskie.
Tak, i widzicie też Nuriego jako skalę. O nie, słuchajcie, góry wyglądają na dość niskie, no ale właśnie to dlatego, że punkt odniesienia jest oszukany. Jak tak patrzymy na tą wodę, to wydaje nam się, że ta tafla jest na poziomie 0, bo jezioro wygląda jak morze, więc no, na poziomie morza, tak? No ale nie, właśnie tafla jeziora jest na poziomie 1640 metrów nad poziomem morza, a te góry w tle są jeszcze wyższe. Więc tak to wygląda. Cały ten teren po prostu jest położony wysoko. Ale w ogóle, jak my dzisiaj się ubraliśmy, podobnie kolorami. Naprawdę. Takie same kolory. To zupełnie przypadkiem. Chyba nie podglądałeś, co będę ubierać. Nie. Przypadkiem. Miałem taką ochotę, żeby ubierać taką bluzkę dzisiaj. To już po prostu czujemy w kościach. Tak. Pięknie pasujemy. Jeszcze na koniec Wam pokażę, co kupiliśmy na tym bazarze. Tutaj ten sucuk z suszonych owoców i orzeszków jako zdrową przekąskę do herbaty. Oliwa z oliwek. Syrop z czarnej morwy. I taki duży słój miodu. I to już właściwie tyle. Będę tutaj kończyć tego vloga. Także zostawiajcie komentarze na dole, łapki w górę, subskrypcje, a my widzimy się znowu w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Görüşürüz.